to zaczynamy. A ja sobie gram na gramofonie. O, jaki fajny Panasonic. Kurczę. Ciekawe, czy działa. Dzisiaj wilgotno, trochę strach kupować chyba. Z tyłu też leży. Kurczę. Wow. Szoruje. O, jaka lampa nawet dzisiaj. Obraz. Dobra, szoluję dalej. Przede mną kartonowe królestwo. O, i płyty CD. Często mnie pytacie. Zobaczcie, ile tego jest. Zobaczcie, w jakich stanach płyty Helicopters widać. Skrzek. Pewnie coś fajnego jest, ale tak zniszczone, że nie ma sensu nawet przeglądać. Pada wszystko pomoczone dziś, kurczę. To ładne. Puszka z margaryną. Ale zbierałeś to? Zbierałeś się? Zobaczcie, jakie puchy dzisiaj. Kurczę, pogoda po prostu nie dopisała. I dlatego, o, całe place puste dzisiaj, ludzi. Brak. Zobaczcie, co się dzieje na kartonowym królestwie. Nawet nie wchodzę, bo nie ma sensu dzisiaj. Po prostu tłumy. Cześć, Piotr. Cześć, Przyjdę do Ciebie, Hubert, zaraz. zobaczcie, czy to później będzie działało. Nieźle. No, pogoda dzisiaj tu się wystraszyła. Ludzi. Na zabawę. Tu, gdzie jest pod daszkiem, to zobaczcie, od razu można takie piękne rzeczy znaleźć. Piękny telefon. Zobaczcie. Radio, telewizor i coś do muzyki. Zobacz, jak się zamyka. Jasne, poproszę. A i taka półka się robi. Hop. Pan tu zademonstrował. Piękna rzecz. Tym razem targ staroci nie był za duży. Widzieliście te puste przestrzenie, ponieważ no pogoda po prostu od rana no dość mocno padało. Może nie była to jakaś ulewa, ale to była taka solidna mrzawka, która dość mocno dawała znać o sobie, więc tych sprzedających nie było za dużo. Później trochę więcej się osób pojawiło, bardziej kupujących. A jak wypadł mój wyjazd? No to za chwilę się przekonacie. Pierwsza rzecz, leżała paczka, znaczy paczka może nie, raczej taka kubka, mówiąc kolokwialnie, płyt z bajkami. Zapytałem się pana, po ile są te bajki, mówi po 10 zł. No i zacząłem grzebać, szukając jakichś interesujących tytułów. No i po 10 zł, uwaga, no to jest absolutny sztos. Może nie ta pierwsza płyta, ale jak już brać, to brać. W domu ojczystym, i to jest 79 rok, nagrania zatwierdzone pismem Zjednoczenia Przemysłu Pomocy Naukowych i Zaopatrzenia Szkół. No, czyli głęboki PRL, utwory dotyczące
ojczyzny, z tematem ojczyzny. Stan bardzo dobry tej płyty, jak zobaczyłem. Kto ogląda ten kanał, ten wie, że ja lubię takie płyty dziwne. Ciekawostki to pewnie można by było nawet gdzieś kupić na jakimś Vinted albo OLX-ie taniej, ale no cóż, ja to za dyszkę wziąłem. Uważałem, że to nie jest duża kwota wygórowana, a tego typu płyty, one są trochę traktowane po macoszemu, ale uważam, że to są też takie fajne jakieś, tak to można określić, znaki historii poprzedniej, z poprzedniego ustroju, więc tym bardziej uważam, że takie elementy historyczne należy zbierać. Tak ja to uważam w moim przypadku, ponieważ te płyty są traktowane tak po prostu, że są wyrzucane najczęściej, bo one dla wielu osób nie stanowią wartości, a można się później za parę lat zdziwić, bo naprawdę tutaj można znaleźć wtedy coś ciekawego. Opracowanie muzyczne, Jerzy Woźniak chociażby. No cóż, odkładam. Ja myślę, że ta płyta jakoś za często na mój gramofon nie trafi, ale może na przykład trafić, jak będę robił jakąś tematyczną, autorską audycję w Radiu Bemowo, no to pewnie coś z tej płyty wówczas by się pojawiło. No i korzystając z okazji przypominam o mojej audycji w każdy wtorek od 16 do 18 Radio Bemowo, słyszymy się i gram tylko z płyt winylowych. Kolejna rzecz, no tutaj to już jak zobaczyłem, kto jest na tej płycie, no to Bajlandia, zadyszkę i to jest 90, 80 chyba któryś rok, nie widzę. No cóż, ale między innymi Ewa Bem, Zbigniew Wodecki, Alibabki, Halina Frąckowiak, Krystyna Prońko, więc moi drodzy, trudno było przejść obok tej płyty obojętnie, tym bardziej, że świetny stan, dyszka. No i też taka rzecz, którą się po prostu pomija, dla wielu sprzedawców to są tak zwane płyty bezwartościowe, a one jednak posiadają wartość na pewno muzyczną, dość dobrą. Zresztą, chociażby zespół Alibabki też tu jest. Więc kawał polskiej historii muzyki. No i uwaga, też w tej kupce płyt za 10 zł pomieszanych z bajkami była jedna płyta, którą już posiadam, ale w zdecydowanie gorszym stanie, a tutaj po prostu stan był rewelacyjny. No i uwaga, jak zobaczycie, to sami przyznacie mi rację, że za 10 zł grzechem by było tego nie kupić. A jest to Pan Kleks w kosmosie, 88 rok. No i stan po prostu tej płyty jest idealny. Nic się nie stało z tą okładką, pomimo że z tamtego okresu te okładki, każdy kto zbiera płyty winylowe, to wie, że one nie były najwyższych lotów. No i płyta w super stanie. Ona jest kurzona, nie była jeszcze w myjce. Piękne wydawnictwo z Poltonu, 10 zł. No to ja naprawdę dawno się nie spotkałem z taką ceną za tą płytę. W ogóle za serię Kleksa, bo ta seria Kleksa coraz bardziej się ceni. No. Nostalgia wraca i nie tylko. Zresztą coraz kolejne pokolenia młodsze przekonują się, że naprawdę tutaj była świetnie stworzona ścieżka dźwiękowa do tego filmu z kapitalnymi wokalizami, tam chociażby męskimi, żeńskimi. Plejada polskich świetnych głosów, czy Piotr Frączewski, czy Beata Kozidrak, Maryla Rodowicz i wielu innych. No więc to jest zresztą, co tu mówić, no, film kultowy, no to ścieżka dźwiękowa, filmowa też musi być kultowa. Za chwilę pokazuję kolejne rzeczy, a tymczasem ja sobie robię przerwę, żeby dołożyć płyt, żeby Wam pokazać, a Wy w tym czasie subskrybujecie, kto nie subskrybuje, klikacie dzwoneczek, dajecie łapkę w górę albo w dół, to już od Was zależy. No i tradycyjnie napiszcie w komentarzu, która z tych płyt, które jeszcze za chwilę będę pokazywał, uważacie za najbardziej wartościową do swojej kolekcji, albo za którą, nie wiem, przepłaciłem, albo dobrą cenę wynegocjowałem. To dla Was zadanie. U innego sprzedawcy też były płyty po 10 zł. Nie wiem dzisiaj dlaczego taka cena prześladowała sprzedawców. Może ze względu na to, że faktycznie ta pogoda dawała znać o sobie. No ale też tam nie było nic specjalnego. Oprócz, uwaga, jednej rzeczy. Krzysztof Penderecki
I to jest fantastyczne wydanie. Uwaga, świetnie zachowane. Laminowana okładka, delikatnie. Na czarnej muzie, pokażę Wam, bo to jest naprawdę fajne, fajne. No i płyta w idealnym stanie, oczywiście do umycia. Świetny stan tej płyty, naprawdę. Czarna muza, piękna czarna muza. I to jest mono, 65 rok. Ja jestem zaskoczony, że ta płyta jest tak świetnie zachowana. To tylko może świadczy o tym, że ktoś albo miał 2 egzemplarze, albo naprawdę muzyka Krzysztofa Pendereckiego nie należy do łatwych, więc być może nawet ktoś tej płyty nie włączył nigdy na swoim gramofonie. No i to jest XL 0260 i mały znaczek Hi-Fi, czyli coś, co już jest znaczące, jeśli się zbiera epokowe polskie płyty. Bardzo się cieszę z tej płyty, bo nie spodziewałem jej się znaleźć jeszcze za 10 zł. Zobaczyłem, że one są o wiele droższe gdzieś na Discogsie, ale Discogs są swoimi jakimiś tam prawami się rządzi. W Polsce pewnie ktoś, jak ktoś nie słucha muzyki poważnej, to też pewnie by za podobną kwotę może gdzieś w internecie wyrzucił, więc jak ktoś wyrzuci, to Wam bardzo polecam, bo naprawdę płyta ma, kurczę, 60 lat i zachowany fantastyczny stan. Zobaczcie, jakie młode zdjęcie młodego Krzysztofa Pendereckiego jeszcze z tyłu. Muzyka niełatwa, ale bardzo dobra. I tradycyjnie trafiłem coś z jazzu, bo jak ktoś ogląda ten kanał, to wie, że ja jestem miłośnikiem jazzu. Może nie wszystkich takich podgatunków jazzu, ale jakieś rzeczy mam ulubione i trafiłem na Double Trouble, 89 rok, Deborah Brown i kwartet Zbigniewa Namysłowskiego, Artur Dudkiewicz, Jacek Niedziela, Krzysztof Przybyłowicz, Jerzy Barc. Pol Jazz. I za to zapłaciłem 5 dyszek. Uważam, że to nie jest jakaś wielka kwota. Myślę, że za podobną kwotę pewnie bym w internecie też, jakbym się postarał, znalazł. Ale jak się chce płytę od razu mieć, no to tam wiecie, te 10 zł czy 5 różnicy na cenie to nie stanowi problemu. Ona była wyceniona na 60 zł. 10 zł zerwałem, więc chyba nie jest źle. Pierwszy raz ją w ogóle widziałem gdzieś na targu Starocin, no więc tym bardziej się zainteresowałem. No tu już tutaj czuć, że ta okładka jest w dużo gorszym stanie, płyta w fantastycznym stanie. No i cóż, korzystając z okazji, to pozdrawiam też moich widzów, których coraz częściej spotykam na targach Staroci. Pokazują mi, co kupili. Czasami uprzedzą mnie. Oczywiście nie jestem perfekcyjny, żeby wszystkie kartony z płytami przebiec przed kimś. No ale cieszę się, że też gdzieś jestem dla Was jakąś motywacją do budowania kolekcji. No i też fajnie, że komentujecie, bo tutaj jest takie pole do wymiany doświadczeń, do wymiany wiedzy, więc no, to też takie fajne forum się robi pod tymi filmami, więc róbmy tak dalej. Kolejna rzecz jazzowa. To jest, moi drodzy, Extra Ball, seria Polish Jazz, 59 numer Go Ahead. Kapitalna płyta. Co tu dużo o tej płycie więcej opowiadać. 79 rok, jeszcze o Police. Ktoś o to dbał. I płyta, której się absolutnie nie spodziewałem, i ta płyta już mnie kosztowała 100. Aczkolwiek ona jest dużo droższa na portalach internetowych. Ja po prostu nie zdążyłem tej płyty kupić. Kiedy się obudziłem, no to nakład tej płyty już był wyczerpany, a jest to muzyka z filmu Dzięcioł, wydawnictwo Gad Records. I to chyba wyszło, jak się nie mylę, tak, tu jest napisane 2020 rok. Oczywiście Henryk Kuźniak i Juliusz Lorenz. Płyta w fantastycznym stanie, no bo co tu się spodziewać po takiej płycie, żeby nie była w dobrym stanie. Jak to nie jest płyta, którą się po prostu słucha często, nie jakichś płyt takich z muzyką popularną. O, proszę bardzo, wydawnictwo Gad Records. Myślałem, że za dużo większą kwotę kiedyś znajdę tę płytę. Gdzieś tam sobie ją dawałem do obserwowanych na różnych portalach, ale nigdy się nie zdecydowałem kupić. No a tutaj się trafiła, miałem w ręku, zobaczyłem stan, dogadałem się co do kwoty, no i jest ze mną. Cieszę się bardzo. O, i za 4 dyszki jeszcze
udało mi się kupić Kobranockę. Uważam, że to jest bardzo dobra kwota. Płyta w fantastycznym stanie. W ogóle zacznijmy od okładki. Ale sama płyta też w fantastycznym stanie. Jak sobie dobrze przypominam, to nie wiem, czy w te wakacje, czy w poprzednie wakacje na jednym z targów Staroci udało mi się kupić tą płytę. Chyba w podobnej kwocie lub może delikatnie, nie wiem, taniej lub drożej, tego już nie pamiętam, musiałbym sprawdzić na filmie, ale na pewno była w dużo gorszym stanie. A tutaj po prostu idealny stan. Oczywiście no kurz, jak to kurz. Płyta pewnie była gdzieś trzymana na strychu albo w mieszkaniu, w jakimś pomieszczeniu, gdzie ten kurz się pozbierał. No ale cóż, jest myjka, będzie umyta, będzie grała cudownie. To jeszcze nie koniec, to jeszcze mam dla Was na sam koniec niespodziankę, bo oprócz płyt też udało mi się dzisiaj zdobyć coś wyjątkowego. Nie sądziłem, że coś takiego może mi się trafić, ale to za chwilę zobaczycie. A teraz coś dla miłośników mocniejszego brzmienia. Uwaga, ja też się nie spodziewałem tego znaleźć na targu Staroci, ponieważ tego typu muzyka to albo szybko znika, albo bardzo rzadko się pojawia, albo pojawiają się te płyty w beznadziejnych stanach. No ale cóż, zaczynamy. Slayer się trafił. Polskie wydanie, oczywiście 90 rok. Polskie nagrania muza w bardzo dobrym stanie. Już wyciągnę tak. O, zobaczcie. No, kurczę. Świetny stan. Gdzieś widać tylko, że ta płyta była jedna na drugiej trzymana, gdzieś leżała, bo jest odciśnięte. No cóż, okładka też w dobrym stanie, aczkolwiek turbo cieniutka. No ale to jest efekt już po prostu jak wówczas robiono te okładki. No ale to 5 dych mnie kosztowało, to w ogóle dajcie spokój. No i tutaj też za stówkę udało mi się kupić Master of Reality, Black Sabbath. Moi drodzy, NEMS. I jak sprawdzałem, no nie jest to pierwsze tłoczenie, oczywiście jest to repres 76 roku, holenderski, w bardzo dobrym stanie. Zresztą jak przyjechałem do domu i sprawdzałem, po ile te płyty chodzą w internecie, no to dużo więcej. To jest też efekt pewnie odejścia Ozziego, że te płyty nagle Sabbathów zaczęły osiągać po prostu dużo większe kwoty, jak były warte wcześniej. No ale cóż, no taki jest rynek. Rynek na pewne rzeczy po prostu reaguje. No i tego nie unikniemy. No i płyta, którą miałem kiedyś na płycie CD, nie wiem komu pożyczyłem tą płytę CD, ponad 30 lat temu prawie. 25 to chyba na pewno. I do dziś mi nie oddał, mam to na kasecie magnetofonowej, na CD-ku pewnie gdzieś kupię sobie w internecie i zdobędę, żeby był komplet. Ale tutaj trafiłem reedycję z 2014 roku na 2 płytach winylowych. Płyta zespołu, który wówczas na mnie zrobił ogromne wrażenie, akurat tym albumem. Jeden chyba z moich takich ulubionych albumów ze sceny punkowej, a jest to The Exploited, właśnie Beat the Bastards. Piękne wydanie na 2 płytach czarnych. Dlaczego na 2? Dlatego, że na stronie D jest jako bonus zapis fragmentu, albo nie wiem czy to cały, chyba fragment koncertu z Sankt Petersburga. No i co jest dziwne, ta płyta ma dużo większą kwotę, osiąga na Discogsie. Tutaj chyba 120 zł zapłaciłem. No i jeszcze w folii, nigdy nie grana, absolutnie mi niebywałe. Czy ktoś to kupił po prostu w formie, nie wiem, inwestycji, nie wiem, albo kupił, posłuchał w internecie jak to gra, co to jest i stwierdził, nie ma sensu w ogóle tego otwierać. No i tak to trafiło na rynek wtórny, a także do mnie. No ale to jeszcze nie wszystko. Przypominam o subskrypcjach, komentowaniu, dzwoneczku i za chwilę na wielki finał coś ekstra. Moi drodzy, ja się absolutnie nie znam na ceramice, na filiżankach i zobaczyłem coś takiego. Proszę bardzo, i postanowiłem to kupić. A dlaczego? Cała tajemnica tkwi w napisach na dole. Unitra.
taki właśnie sobie trafiłem zestawik, talerzyk z filiżanką. Jak sprawdzałem, to robiły to zakłady w Pruszkowie. No i chyba to są jakieś elementy takie promocyjne, tak, że gdzieś pewnie Unitra to jakimś ważnym klientom albo kontrahentom wówczas rozdawała jako gadżet reklamowy. Uważam, że fantastyczna rzecz. Jestem ciekaw, jak z tego smakuje kawa. Jak spróbuję, to dam Wam znać. A tymczasem cześć. Do następnego odcinka. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.